Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych? Najnowsze informacje. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Ale na wstępie informuję, że wszystkie materiały, które zostały użyte, żeby stworzyć ten wpis, powstały z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych? Najnowsze informacje. Jako że ten wpis powstaje jeszcze zanim RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych, zanim pojawiły się dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, więc nie ma jeszcze takich najświeższych informacji, więc jak Państwo będziecie już oglądać ten materiał, pewnie już te dane informacje spłyną. Natomiast zastanówmy się teraz, kiedy może być pierwsza obniżka stóp procentowych, ponieważ to wygląda na to, że będzie prawdziwy zwiastun tego, że na giełdach papierów wartościowych tendencja wzrostowa stanie się faktem na dłużej niż tylko krótkoterminowe odbicie. Ale oczywiście rzućmy okiem na to, co się teraz dzieje. Pierwszy to jest punkt odniesienia przed w ogóle danymi makroekonomicznymi z rynku pracy, ponieważ te dzisiejsze z sektora prywatnego to jest wstęp, jutro mamy joblessy oraz przede wszystkim piątkowe dane dotyczące stopy bezrobocia, zmian zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, przemysłowych i oczywiście w sektorze prywatnym o godzinie 14, więc naprawdę seria tych publikacji makroekonomicznych może być szczególnie ważna dla ryzyka i warto się zastanowić, co się teraz dzieje, ponieważ jak zobaczymy, jak rzeczywiście rynek teraz obstawia pierwszą obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jakie są najnowsze informacje, to widzimy, że znów pierwsza obniżka stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych pojawiła się, jest na radarze inwestorów i jest wyceniana na koniec 2023 roku. I gdyby tak się stało, byłoby to fantastyczne paliwo do inwestowania na rynku akcji, ale dopiero w przyszłym roku, bo jeszcze raz przypominam, indeksy giełdowe, giełdy dyskontują to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy. Więc jeżeli ma być pierwsza obniżka stóp procentowych w 2023 roku, to oczywiście mniej więcej w drugim kwartale 2023 roku rynki giełdowe mogą zacząć to dyskontować. I oczywiście warto także wziąć pod uwagę, co rynek prognozuje, kiedy może być pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce. I także mamy takie informacje. Jako że rynek pieniężny wycenia także takie możliwości, także to, co może się wydarzyć do końca 2023 roku, to jednak przed tymi dzisiejszymi informacjami, które się pojawią w dalszej części dnia, rynek do końca 2023 roku już nie wycenia żadnej obniżki stóp procentowych, a pamiętamy, jeszcze miesiąc temu była wyceniana taka obniżka, więc wygląda na to, że rynek jest nastawiony na to, że obniżek stóp procentowych w przyszłym roku w Polsce nie będzie, ale oczywiście wszystko może się zmienić, ponieważ czekamy na informacje z RPP, z Narodowego Banku Polskiego, jakie będą projekcje inflacyjne, zobaczymy, jakie będą wypowiedzi prezesa Glapińskiego i wszystkie te inne informacje, które mogą nam dać do zrozumienia, kiedy faktycznie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i oczywiście kiedy będą obniżki stóp procentowych, bo tak to już jest w cyklu. Raz są podwyżki stóp procentowych, później jest flauta, nic się nie dzieje, stopy pozostają bez zmian, a później następuje obniżka stóp procentowych i to po prostu tak się dzieje. Cykl jest kontynuowany, tak było, jest i będzie, dopóki mamy tutaj gospodarkę w miarę wolnorynkową. No i oczywiście, kiedy już mamy odpowiedź na pytanie, kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych ma miejsce, warto obserwować zachowanie obligacji, ponieważ te zachowania, które wynikają z rynku pieniężnego, te wnioski, które płyną z rynku pieniężnego, są po części generowane przez rynek długu, rynek rynkowej stopy procentowej. Tutaj oczywiście pierwsze skrzypce grają 10-letnie obligacje, zwłaszcza te amerykańskie, i inwestorzy już widzą to, co się dzieje na wykresach, że może nam zwiastować, że mamy do czynienia z odwróceniem tendencji na amerykańskich obligacji podobnych do tych, które obserwowaliśmy mniej więcej w czerwcu, a wtedy dało nam to nie tylko mocną korektę na obligacjach jako formy dyskontowania szczytu cyklu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych, ale także faktu, że przełożyło się to także na wzrosty indeksów giełdowych dla Stanów Zjednoczonych. I jeżeli jesteśmy przy amerykańskich obligacjach, zobaczmy, że zagregowany wspólny, łączny taki wskaźnik dotyczący tego, jak zachowują się amerykańskie obligacje, pokazują, że mamy największy drawdown, czyli obsunięcie kapitału, jak to się mówi, w wysokości 17 lat. W ogóle w historii nie było takiego mocnego obsunięcia,
które teraz obserwujemy na rynku obligacji, więc specyfika wyników polskich funduszy inwestycyjnych inwestujących na rynku obligacji nie jest niczym szczególnym, ponieważ tak zachowują się obligacje na całym świecie i te denominowane w amerykańskich obligacjach, także w amerykańskim dolarze, inwestujące na amerykańskich obligacjach, także mają gigantyczne, ujemne stopy zwrotu, jak na fundusze obligacyjne. No i co jest jeszcze ciekawe, kiedy zobaczymy, jak pozycjonują się ci duzi gracze, czyli fundusze inwestycyjne i zarządzający aktywami, którzy teoretycznie mają większą wiedzę, to widzimy, że na obligacjach są cały czas nastawieni short, czyli mają netto krótką pozycję, a to oznacza, że zakładają dalsze spadki cen amerykańskich obligacji, czyli wzrosty rentowności. I teraz już przejdźmy do tego, jakie są rynkowe inne komplikacje, konsekwencje tego, że te rynkowe stopy procentowe są teraz takie bardzo zmienne, ponieważ zmienność jest ogromna na rynku obligacji i oczywiście należy to uwzględniać, ponieważ te wahania, które teraz obserwujemy, także na przestrzeni historii nie miały swojego odzwierciedlenia. Naprawdę na rynku obligacji jest teraz tak zmiennie jak na Forexie podczas jakiegoś bardzo mocnego ruchu. Jakie są te rynkowe konsekwencje? Oczywiście wpływ jest przede wszystkim na rynek amerykańskich akcji, ponieważ rynkowa stopa procentowa jest wykorzystywana do tego, żeby wyceniać spółki giełdowe, więc jeżeli jest ta rynkowa stopa procentowa wyższa, spadają wyceny spółek giełdowych, a jeżeli ta rynkowa stopa procentowa spada, to podwyższane są wyceny spółek giełdowych, dlatego jak widzimy teraz, jakie jest zachowanie amerykańskich akcji mierzonych indeksem S&P względem zachowania rentowności amerykańskich obligacji, to widzimy bardzo duże powiązanie. Natomiast lokalna specyfika amerykańskich obligacji i tego, że w poprzednim tygodniu doszło do mocnej interwencji Bank of England na rynku dalszej części krzywej dochodowości brytyjskich obligacji, co pociągnęło także za sobą spadki rentowności amerykańskich papierów, przyniosło dopiero od poniedziałku bardzo dynamiczne odbicie. Właśnie tutaj włącza się technika, czyli średnia 200-sesyjna. Dynamicznie się odbijamy. Wczorajsza sesja potwierdziła odbicie. No i zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Myślę, że fakt, że zbliżamy się i będziemy dzisiaj dyskontować dane makroekonomiczne, ale przede wszystkim te piątkowe są na naszym radarze, powinna dać dzisiaj uspokojenie, spokojną sesję, wyczekiwanie, chłodzenie wskaźników, więc każde co najmniej zatrzymanie, a już dalsze wzrosty byłyby bardzo dobrą informacją, byłyby to informacje pozytywne dla popytu na ryzyko, zachęcające do tego, żeby ta kolejna fala wzrostowa pociągnęła nas jeszcze wyżej, żebyśmy byli świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej, ponieważ ta średnia 200-sesyjna działa teraz nie tylko na indeksie S&P, ale także na indeksie Nasdaq, co widać na tym następnym wykresie. I na następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie właśnie indeksu technologicznego z amerykańską obligacją 10-letnią z rentownością. I tutaj widać jak na dłoni to przełożenie rentowności. Jeżeli zaczynają rosnąć, powoduje to wyprzedaż spółek technologicznych, a jeżeli rentowności zaczynają spadać, to nawet w ujęciu intradayowym indeksy giełdowe typu Nasdaq, czyli te spółki growth, zaczynają od razu zyskiwać na wartości i mamy takie powiązanie. W krótkim terminie indeks S&P może sięgnąć poziomu 3830. Tam mamy najszybszą średnią kroczącą o większym znaczeniu. Gdyby doszło do jej pokonania, to oczywiście byłaby także następna informacja dla rynku, że popyt na ryzyko przejmuje całkowicie inicjatywę. Natomiast pamiętamy, że jesteśmy teraz w kryzysie podażowym, pierwszym takim od lat 70. w Stanach Zjednoczonych i wtedy znacząco zostały podnoszone stopy procentowe. No i prezes Volcker podnosił mocno stopy na przełomie lat 70. i 80. i widzimy, co się wtedy działo na indeksie S&P. Mieliśmy wtedy do czynienia z kolejnymi falami mocnych spadków i ciekawe, czy teraz ten schemat z lat 70. się powtórzy, oczywiście dostosowany do obecnych, bieżących warunków globalizacji. Jak będzie, zobaczymy. Na następnym ciekawym wykresie znalazłem dla Państwa indeks S&P względem wskaźnika price to sales, czyli cena do sprzedaży. I widzimy tutaj, że te wskaźniki zaczynają dopiero spadać poniżej poziomów ekstremalnych z hossy internetowej przełomów milenium. Więc zobaczmy, jakie teraz jest naprawdę bardzo mocne przewartościowanie jednak tych spółek, gdyby patrzeć poprzez pryzmat tego wskaźnika. Oczywiście należy także uwzględnić te procesy globalizacyjne, które znacząco zwiększyły przychody, sprzedaż spółek w Stanach Zjednoczonych, co także warto w tym wypadku odnotować. Indeksy giełdowe to także indeks DAX
i w tym wypadku także mamy szansę na to, żeby utworzyć świecę tygodniową o bardzo ładnym kształcie. Natomiast rynek giełdowy zaczyna się przejmować tym, co się dzieje z bankiem Credit Suisse. Już ponad tydzień temu zrobiłem dla Państwa taki materiał, więc odsyłam do tego, żeby do niego wrócić. CDS-y na Credit Suisse wybijają już nawet, sięgają poziomów, które były obserwowane względem innych banków 10 lat temu, kiedy był ostatni kryzys bankowy. Natomiast co jest istotne, to fakt, że ten rynek sygnalizuje, że Credit Suisse może być pewnego rodzaju odpowiednikiem Lehman Brothers sprzed 14 lat, którego upadek doprowadził do kontynuacji spowolnienia recesji gospodarczej, do mocnych spadków rynkowych aktywów. No i oczywiście to jest czynnik, który teraz powoduje strach na giełdach papierów wartościowych. Rynek się zastanawia, czy taki bank typu Credit Suisse jest znowu w stanie upaść, a CDS-y na to wskazują. Co to są CDS-y? To jest takie jakby rynkowe ubezpieczenie przed tym, że ktoś nie spłaci swoich obligacji. Rynek się zabezpiecza, tworząc tak jakby ubezpieczenie, bo to jest moim zdaniem najlepsze słowo określające, czym jest CDS. To jest ubezpieczenie na wypadek tego, że jakiś podmiot nie spłaci swoich obligacji. No i widzimy, że tutaj trzeba zapłacić 300 punktów bazowych już za to, żeby się ubezpieczyć przed potencjalnym bankructwem banku Credit Suisse. Czy tak się stanie? Śledzimy to bardzo istotnie, ponieważ część graczy uważa, że wzrost indeksów giełdowych to jest tak zwane odbicie zdechłego kota i rynek wkrótce przypomni sobie o strachach, o ryzykach, o tym, że trwa wojna, o tym, że oczywiście ten Credit Suisse może się defaultować, że może być spowolnienie, czyli recesja gospodarcza w światowej gospodarce, więc naprawdę na fali ważą się bardzo duże, mocne czynniki. Odsyłam do porannego wczorajszego i dzisiejszego komentarza, gdzie o tym bardzo mocno opisywałem, że indeksy giełdowe są w sytuacji binarnej i to bardzo silnej. Albo pójdzie bardzo dynamiczna fala wzrostowa, albo pójdzie bardzo dynamiczna fala spadkowa. Wszystko zależy od tej średniej dwusecesyjnej, jak się rynek zachowa względem tego poziomu. I wygląda na to, że rynek wybiera tendencję wzrostową, napędzaną jeszcze dodatkowo statystyką giełdową, która mówi, że czwarty kwartał to na przestrzeni ostatnich 30 lat najlepszy kwartał dla inwestowania na rynku giełdowym w rynek ryzyka. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dzisiaj spokój na Bitcoinie, ale cały czas na 20 tysiącami dolarów sygnalizuje, że popyt na ryzyko powinien utrzymać dobrą kondycję. Czekamy prawdopodobnie na piątek, co się dalej wydarzy. Wskaźniki PMI, jak widzimy, dla strefy euro były generalnie takie, jak prognozy były zdecydowanie lepsze niż skrajnie optymistyczne dla Wielkiej Brytanii, ale jak widzimy, te dane nie mają większego znaczenia. I teraz przejdźmy do rynku walutowego. Rynek amerykańskiego dolara na indeksie zbliża się do potencjalnych wsparć. Sam euro-dolar nie był w stanie przekroczyć poziomu parytetu, ale oczywiście wszystko jest dalej możliwe, chociaż oczywiście także myślę, że na amerykańskim dolarze będziemy czekać na piątkowe dane makro. Sam euro-dolar ma średnioterminową linię trendu spadkowego w okolicach 1,01. Będziemy na nią zwracać uwagę, zwłaszcza przed piątkową sesją. I oczywiście teraz, kiedy mamy do czynienia z amerykańskimi obligacjami, amerykańskim dolarem, to patrzymy także na parę dolar do jena. I oczywiście generalnie na jena japońskiego. I tu widzimy, na następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie, powiązanie między zachowaniem dolar-jena a zachowaniem spreadu, czyli różnicy między 10-letnimi obligacjami amerykańskimi i japońskimi. Widać, że ten wzrost, czyli wzrost atrakcyjności amerykańskich papierów prowadzi do wyprzedaży jena i kupna amerykańskiego dolara. Na następnym wykresie widzimy już sam wykres połączony, czyli dolar-jen względem amerykańskiej rentowności 10-letniej obligacji i także widać bardzo ścisłe powiązanie. Na następnym wykresie widzimy, jaka jest historia w tym roku wszystkiego, co się działo na jenie japońskim, co miało czynniki, co wywoływało tendencje wzrostowe na parze dolar do jena. No i znalazłem także wycenę fundamentalną dolar-jena i według tego wskaźnika orientacyjny poziom punktu równowagi, czyli fair value dla dolar-jena to są okolice 110, a nie okolice 145, jak jest teraz, więc widać, że jen staje się coraz bardziej niedowartościowany. Jak się pozycjonują duzi gracze? Widzimy, że cały czas dominuje krótka pozycja, nic się tutaj generalnie nie zmienia. I na końcu rynku walutowego warto także wspomnieć o Nowej Zelandii. Dzisiaj była decyzja w sprawie stóp procentowych w Nowej Zelandii, ale jak widzimy, nie ma to większego przełożenia na zachowanie nowozelandzkiej waluty.
Jeżeli mamy amerykańskiego dolara, jeżeli mamy rentowności obligacji, widzimy od razu, co się dzieje na cenie złota. Powrót nad poziom $1700 stał się faktem i myślę, że to, czy wrócimy poniżej tej linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, także będzie zależało od tego, co się wydarzy w piątek po danych z rynku pracy, czy amerykański dolar utrzyma te poziomy, czy rentowności będą dalej spadać. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście cena złota powinna także przebić tą najszybszą kilkumiesięczną linię trendu spadkowego widoczną na wykresie. Dzisiaj ważny dzień dla rynku ropy naftowej. OPEC Plus ma zdecydować o tym, żeby zmniejszyć wydobycie ropy naftowej, co już spowodowało odbicie ceny ropy naftowej około $10 od swojego ważnego wsparcia, czyli także średniej dwusesyjnej na wykresie tygodniowym. Więc zobaczymy, czy OPEC rzeczywiście do tego doprowadzi, czy też nie. Wygląda na to, że amerykańska sesja będzie bardzo intensywna i bardzo zmienna dla rynku ropy naftowej. I teraz już przejdźmy do rynku krajowej waluty, która jutro prawdopodobnie zareaguje na to, co się wydarzy dzisiaj, czyli jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych, bo jeszcze raz podkreślam, nagrywam ten materiał przed decyzją RPP w sprawie stóp procentowych. Na pierwszy ogień idą oczywiście polskie obligacje. Cała ETF na całą polską krzywą dochodowości sygnalizuje popyt podobny do tego, co się dzieje na amerykańskich, niemieckich obligacjach, ale oczywiście czekamy przede wszystkim na te lokalne wydarzenie, czyli decyzję RPP. Jutro powinna być większa zmienność na polskich obligacjach. Rynek złotego spokojnie czeka. Euro-złoty nie był w stanie w ostatnim czasie pokonać poziomu 4,80, więc to znaczenie tego wsparcia rośnie. I oczywiście, jeżeli połączymy to z zachowaniem dolar do złotego, gdzie także poziom jest w grze, jest wsparty najbliższą krótkoterminową techniką, więc jeżeli te wsparcia będą pokonywane, to oczywiście otwiera się perspektywa do tego, żeby mówić o krótkoterminowych sygnałach umocnienia krajowej waluty, ale muszą być uwzględnione, muszą równolegle zostać przebite i wsparcie, o którym mówiłem, na euro złotym, i wsparcie na dolar złotym. W takiej sytuacji oczywiście będzie duża szansa na to, że będziemy świadkami pierwszych sygnałów aprecjacji krajowej waluty. I jeszcze raz widzimy jak na dłoni, że naprawdę decyzja RPP, polityka polska, lokalna specyfika nie ma praktycznie żadnego znaczenia na wycenę krajowej waluty. Złotym kieruje przede wszystkim globalny przepływ kapitału związany z ruchem na amerykańskim dolarze. Jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to zobaczymy umocnienie złotego bez względu na to, co powie dzisiaj, czy też w najbliższym czasie prezes Glapiński, jaka będzie decyzja RPP, czy też stopy procentowe pójdą w górę, czy nie pójdą w górę. To, co jest najważniejsze dla rynku złotego, to jest amerykański dolar. I teraz na koniec rynek akcji. Widzimy, że wskaźnik MSCI Emerging Markets dla indeksów giełdowych wygląda na to, że zaliczy najlepszy tydzień od lipca i widać także, że te czynniki globalne związane z amerykańskim dolarem wpływają także na wycenę polskich akcji. Nie żadne przy wypowiedzi premiera Sasina, nie jakieś tutaj lokalne specyfiki, tylko i wyłącznie globalne przepływy finansowe oraz ryzyko geopolityczne, które oczywiście w Polsce trzeba uwzględniać ze względu na to, że to jest największy rynek, najbliżej zbliżony do najbliższy źródłu konfliktu, czyli temu, co się dzieje na Ukrainie. Jeżeli indeksy giełdowe będą rosnąć, jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, to indeksy giełdowe będą rosnąć na całym świecie i przede wszystkim będą rosnąć indeksy emerging markets, więc w takiej sytuacji będę się spodziewał pokonania najszybszej linii trendu spadkowego na indeksie WIG20, kontynuacji ruchu w górę, pomimo tego, że rynek jeszcze nie będzie wyceniać pierwszej obniżki stóp procentowych w naszym kraju, a najnowsze informacje mówią o tym, że na chwilę obecną przed decyzją RPP to nie jest jeszcze w cenach, ale lokalna korekta może wystąpić w takiej sytuacji. Więc czekamy, co się dalej wydarzy. Będziemy jutro rozważać to, co stało się dzisiaj podczas decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, więc myślę, że warto cały czas mieć rękę na pulsie. I oczywiście, jeżeli Ty chcesz się nauczyć inwestować, zachęcam do pakietu edukacyjnego XTB. On jest dla Ciebie, a dziś czy będzie drugi Lehman Brothers. To jest bardzo interesujące. Link w opisie do tych materiałów edukacyjnych. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam jeszcze raz.